Dobra, odkładamy ciasteczka. Bo najpierw kazali nam je klikać, potem udowadniać, że widzimy hydrant. A dziś ChatGPT przechodzi test CAPTCHA I'm not a robot szybciej niż człowiek, który robotem nie jest. No, chyba. Wiem, że większość wie, ale może są też tacy, co już trochę zapomnieli. Czym te cookies właściwie są? To po prostu małe pliki tekstowe, które zapisują strony w Twojej przeglądarce. Dzięki nim witryna pamięta Twój koszyk, czy jesteś zalogowany, jaki masz język i tak dalej. Mnóstwo innych rzeczy. W skrócie to taki notatnik przeglądarki, powiem nawet pamiętnik, praktyczny, ale też bardzo ciekawski. No właśnie, skoro są takie pożyteczne, to czemu budzą tyle emocji? Historia zaczyna się w Brukseli. Politycy chcieli dać nam więcej prywatności, więc wymyślili cookie law. I cóż, udało się. Doprowadzili nas wszystkich do szału. Banery przy każdej stronie. Zgadzam się, nie zgadzam się. Częściowo się zgadzam. Może się jeszcze zgadzam, a może już się nie zgadzam. Według danych Spiderweb, polecam tutaj ciekawy artykuł Macieja Gajewskiego, Europejczycy tracą rocznie 575 milionów godzin na samo klikanie tych okienek. To ponad 1000 banerów rocznie na osobę. Średnio 1,5 godziny życia tracimy, czyli cały mecz piłki nożnej na same zgody. Koszt dla gospodarki ponad 14 miliardów euro rocznie. Brzmi jak absurd, ale to realne szacunki. A wszystko zaczęło się od dobrych intencji. Dyrektywa e-privacy miała chronić prywatność. Tyle, że nikt nie przewidział, że ludzie po prostu przestaną czytać komunikaty. Tak powstał efekt banner blindness, czyli ślepota na banery. Po latach bombardowania komunikatami nasz mózg przestał na nie reagować. Wiecie, to trochę tak jak z alarmami samochodowymi w mieście. Na początku wszyscy się odwracają, co tu się dzieje, ale po jakimś czasie ignorujemy je, przestajemy reagować. I tak samo z banerami. Klikamy mechaniczny akceptuj, byle szybciej wejść na stronę. Czy te zgody w ogóle coś znaczą, skoro klikamy je bez zastanowienia? Badania są tu bezlitosne. Tylko 1/4 użytkowników klika te zgody świadomie, czyli naprawdę akceptując warunki. Reszta po prostu klika dalej. Zgoda staje się iluzją. Dlatego teraz Komisja Europejska przyznaje otwarcie: ten system zepsuł internet i planuje go naprawić w ramach pakietu cyfrowego Omnibus. Kurczę, brzmi to jak nazwa sieci autobusów. Ale chodzi o coś prostego. Jednorazowe ustawienie preferencji prywatności bez klikania na każdej stronie. Szykowana jest opcja jednorazowego ustawienia zgód na poziomie przeglądarki. Wyobraź sobie, ustawiasz raz i masz spokój. Koniec klikania na każdej stronie. Brzmi jak marzenie, prawda? Ale jak zwykle jest jakiś haczyk. Przeniesienie decyzji do przeglądarki może wzmocnić gigantów Google, Apple, Microsoft. No bo to oni kontrolują te przeglądarki. Zamiast odzyskać prywatność, możemy oddać im jeszcze więcej władzy. Kolejny paradoks internetu. Ale to dopiero połowa tej historii. Nie odsądzajmy od czci i wiary lobby ciasteczkowego. Bo ciasteczka to nie tylko irytacja. To przecież złoto internetu. A tam, gdzie złoto, pojawiają się złodzieje. Jeśli ktoś ukradnie Twoje ciasteczko sesyjne, to tak jakby ukradł klucz do Twojego pokoju hotelowego. Nie zna hasła, ale może wejść i zrobić co chce. Niezły burdel. To tak zwany session hijacking i naprawdę się zdarza. Stąd oprócz próby naprawy prawnego bubla prowadzone są prace nad zabezpieczeniem technicznym ciastek. Google testuje od dłuższego czasu coś na kształt policji ciasteczkowej. Uwaga, ciężka nazwa. Device Bound Session Credentials. DBSC. W skrócie lepiej. Brzmi skomplikowanie, ale zasada jest genialnie prosta. Twoje ciasteczko działa tylko na Twoim urządzeniu. Ukradną je, nie zadziała nigdzie indziej. To jak cyfrowy podpis. Twoja przeglądarka ma unikalny klucz, którego nikt nie skopiuje. Strona
będzie pytać: hej, to ty jesteś tam naprawdę przed tym ekranem? I tylko twój komputer potrafi odpowiedzieć: tak, to ja we własnej osobie. Złodziej już nie. DBSC jest jeszcze w testach, ale może stać się nowym standardem bezpieczeństwa. Choć jak zwykle rodzi się pytania o prywatność. No to podsumujmy. Ciasteczka miały być tylko technicznym dodatkiem, a stały się areną walki między prywatnością a jawnością. Unijne przepisy miały nas chronić, a skończyło się na absurdzie banerów. Technologie mają nas zabezpieczać, a mogą stworzyć nowe narzędzia śledzenia. To klasyczny dylemat internetu i nie tylko. Wygoda kontra kontrola, transparentność kontra bezpieczeństwo. No i ciągła walka interesów. Reforma cookies to próba odpowiedzi na zmęczenie użytkowników i nieskuteczność prawa. Ale czy nie zabetonuje dominacji gigantów? DBSC to próba załatania dziury w bezpieczeństwie, ale rodzi pytania i o prywatność, i adopcję tego rozwiązania. Paradoks, który powie wszystko na dziś, jest taki. Podczas gdy my wciąż klikamy banery, AI już przechodzi z powodzeniem testy CAPTCHA. Potrafi rozwiązywać testy logiczne i obrazkowe. Więc to, co miało być murem i powstrzymywać boty, stało się dziś dziurawym płotem. Jeśli więc masz problem ze znalezieniem wszystkich hydrantów, spokojnie. Zrobi to za ciebie sztuczna inteligencja, a ty możesz wreszcie zająć się czymś ważniejszym. Klikaniem opcji zgadzam się bardziej. To co? Po ciasteczku? A może internet mógłby w ogóle się bez nich obyć? Ciekawe, co myślicie. Ciastka wydają się błahostką, a jednak nawet one potrafią pokazać, jak balansujemy między prywatnością a jawnością. Bo jeśli nawet w małych sprawach klikamy bez namysłu, to co robimy w tych naprawdę ważnych? O kilku z nich opowiadamy w długim formacie Kontracji. Zapraszam.